20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 18. sesję Rady Gminy Bliskowie. Stwierdzam, że na ogólny stan 15 radnych na sesję przybyło 13 radnych, co stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy. Witam serdecznie przybyłych panie i panów radnych, Marię Krawiec, wójta gminy, Katarzynę Włodarczyk, zastępcę wójta gminy, Anetę Frydzińską, skarbnika gminy Lisków, Dorotę Sitko, radną powiatu kaliskiego, Bożenę Humer, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Heronima Górala, komendanta Komisariatu Policji w Koźminku, Małgorzatę Trzeciak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Liskowie, Joannę Ignasiak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dakrzynie, Annę Kruczkowską, dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzałkowie, Urszulę Olczykowską, dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciepielewie. Witam przybyłych uczniów oraz ich rodziców, a także pracowników Urzędu Gminy, Annę Zalewską i Wiktora Przybył. Proszę panią wójt Marię Krawiec o zabranie głosu. Bardzo się cieszę, że w dniu dzisiejszym będą wręczane stypendia dla uczniów, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce w pierwszym semestrze tego roku szkolnego. Także oddaję tu głos pani kierownik referatu oświaty, która będzie dalszą tę część prowadziła. Część, która będzie, myślę, że w sposób uroczysty, który przekażemy w sposób uroczysty. Dziękuję bardzo.
obrad. Projekt porządku obrad otrzymaliście Państwo przed dzisiejszą sesją. Czy w sprawie porządku obrad ktoś z Państwa chce zabrać głos? Proszę Szanowny Panie Panie Wójcie. Przewodniczący, Państwo Radni, ja bardzo bym prosiła o wniesienie zmian do porządku obrad dzisiejszej sesji w następujący sposób. Proszę o dodanie punktu 10a, ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Lisków przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. I również proszę o dodanie punktu 10i, wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Lisków do partnerstwa powołanego w celu realizacji projektu pod nazwą Budka Nietelefoniczna Podróż przez Krainę Nocy i Dni Fantastyczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Wójt. Kto jest za przyjęciem porządku ze zmianami? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad ze zmianami. Wobec tego przystępuję do jego realizacji. Punkt 4. Przyjęcie protokołu z 17 sesji. Proponuję, aby protokół 17 sesji Rady Gminy przyjąć bez czytania. Znajduje się on na sali obrad i jest do wglądu zainteresowanych. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół 17 sesji Rady Gminy jednogłośnie. Punkt 5. Informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Koźminku. Proszę Pana Komendanta Komisariatu Policji w Koźminku, Pana Hieronima Górala o zabranie głosu. Szanowni Państwo, omówię pokrótce ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Koźminku, w skład którego wchodzi właśnie tutaj gmina Liskowie. Komisariat, dla przypomnienia Państwa, Komisariat Policji w Koźminku obejmuje w swoim zakresie działania 4 gminy powiatu gdańskiego. Gmina Koźminek, Lisków, Szczytniki oraz Zakupkowie. Mieszkańców wyłącznie na tych gminach, z tego co wyczytaliśmy z internetu, zamieszkuje około 25 300 mieszkańców. W skład Komisariatu Policji w Koźminku wchodzi tutaj miejscowy posterunek Policji w Liskowie, dwa zespoły prewencji, to się nazywa Szczytnika i Centrum Polonia, to tylko w nazwie jest, to jest jakiś tam jeszcze relikt przeszłości, musimy to zmienić. Łącznie w Komisariacie Policji pracuje, jest zatrudnionych 23 funkcjonariuszy Policji. Wszystkie etaty są chwilowo obecną obsadzone. W 2024 roku na terenie działania Komisariatu Policji w Koźminku łącznie notowaliśmy 278 przestępstw. W roku 2023 tych przestępstw było 276, czyli mamy wzrost o 2 przestępstwa. Z czego 143 przestępstwa było charakterze kryminalne, a w 2023 roku takich przestępstw było aż 175. W 2024 roku osiągnęliśmy poziom wykrywalności przy przestępstwach 87,74%. W porównaniu do roku 2023 było to na poziomie 84,73. Mamy tutaj wielki wzrost w setnych procentach. Przepraszam, ten 3,7%. Dynamika prowadzonych postępowań przygotowawczych, prowadzimy dochodzenia i śledztwa, wynosiła odpowiednio w 2024 roku 101,09%, gdzie wskaźnik w 2023 roku wynosił prowadzonych postępowań przygotowawczych. W 2023 roku było to 0,82, czyli wskaźnik był ciut gorszy. W 2024 roku było to 0,90, czyli to mamy o 800 raptem gorszy ten wskaźnik, czyli mamy jak gdyby
wyciągnął nam się dłuższy termin prowadzonych postępowań przygotowawczych, tak dochodzeń i śledztw postępowania karnych. Łącznie ujawniliśmy jako komisariat w Koźminku 5336 wykroczeń. W 2023 roku było 4599. W 4299 przypadkach w 2024 roku sprawcy zostali ukarani w drodze postępowania mandatowego. W 2023 roku było to 3372, natomiast na 225 osób, sprawców wykroczeń, zostało sporządzone wnioski do Sądu Rejonowego w Kaliszu. W niektórych postępowaniach sprawa do wykroczenia jak gdyby obliguje nas przepis, że musimy kierować sprawę do sądu, tak nie możemy tego spatrzyć. Niektóre są drobne wykroczenia, ale też obliguje nas przepis, kodeks postępowania o wykroczeniu, sprawy musimy kierować do sądu. Takich wniosków o ukaranie w 2023 było 220, czyli było o 5 takich wniosków. Wobec 812 sprawców wykroczeń zastosowano pouczenie. W 2024 roku policjanci z Koźminka wyrekrutowali łącznie 13 766 osób. To znaczy sprawdzili w naszych bazach poprzez te terminale noszone, które niektóre osoby uważają, że policjanci zabawiają się aż wręcz smartfonach. To są terminale noszone, które policjanci mają jako bazy, łączą się z naszą bazą, z serwerami i tam sprawdzają te osoby, tak samo pojazdy. Łącznie przeprowadzono 4939 interwencji. W 2023 roku takich interwencji było 4376. Tu mamy wzrost także. Dokonano 7870 kontroli pojazdów. W 2023 roku było takich kontroli 7856. I tutaj co do zatrzymania sprawców przestępstw na gorącym uczynku zatrzymaliśmy w 2024 roku 119 dziennie? Czyli dużo mi się wydaje. Jest to nawet, mamy wskaźnik wzrostu. W 2023 było 105 osób zatrzymanych, z czego aż 54 osoby to nie trzeźwi kierujący. Mamy także wzrost o 9. W 2023 roku było 13,5 samochodów. Mając na celu oczywiście wyeliminowanie najwyższej ilości kierujących pojazdami automobilów, żeby na drogach było bezpiecznie, łącznie przeprowadziliśmy 10 852 badań stanu szybkości kierujących. Ja tylko mówię o policjantach z Koźminka, tak? To nie są to, co tutaj nas wspomaga Wydział Budowy tego z Kalisza. Ujawniliśmy i zabezpieczyliśmy łącznie 93,48 gram środków różnego typu narkotycznych. Przeważnie to są susze, jakieś tam białe substancje, kryształy. Na poczet przyszłych kar prowadzonych postępowań przygotowawczych o sprawcy przestępstw policjanci z Koźminka zabezpieczyli w ubiegłym roku mienie ruchome w 102 przypadkach, czyli w 102 postępowaniach dochodzenia i śledztwach na łączną kwotę 145 280 zł. W 2023 roku było to 116 przypadków, to mamy spadek, jednakże ta kwota wynosiła wówczas 79 494 zł. To są także pojazdy, które zostały zabezpieczone na poczet przyszłych kar przez tych nieszczęśliwych kierujących. Według danych statystycznych w roku 2024 na terenie działania komisariatu w Koźminku notowano 140, to już mówiłem wcześniej, o przestępstwach w charakterze kryminalnym. W rozbiciu ma to się następująco. W kradzieży mienia zanotowaliśmy w 2024 7, w 2023 roku były to 22 przypadki. Włamań w 2024 na terenie całego komisariatu 14 włamań zanotowaliśmy. Z tego mamy w 2023 było 7, tu mamy wzrost aż o 100%. Niestety. Bójka i pobicia, tam artykuł 158 paragraf 1 kodeksu karnego nie zanotowaliśmy w ubiegłych latach w 2024-2023 żadnego przypadku. To nie znaczy, że nie dochodzi do uszkodzeń ciała, bo artykuł 158 mówi o tym, że pół lub więcej i jednego lub więcej. Tak?
Czyli jak jednego, to nie mówimy o wujka i policza, tylko mówimy o samym poczuciu uszkodzenia ciała. Zanotowaliśmy jedną kradzież pojazdu w 2024 roku i w 2023 roku też po jedną kradzież pojazdu. A w tym roku już są dwie. I to na terenie gminy Cechowa. Na szczęście sprawca jest tam, gdzie jego miejsce powinno być. Zapamiętajmy. Uszkodzenie mienia w 2024 roku zanotowaliśmy 8 takich przypadków. Mówię o czynach przestępczych. W 2023 było takich przypadków 10. Sprawy narkotykowe. W 2024 zanotowaliśmy, ujawniliśmy 15 przypadków posiadania narkotyków. W 2023 10 przypadków, wzrost o 50%. Niestety. Szczerbek, no to tak doskonale sobie zdaję z tego sprawę, że mamy tutaj rolik i to jest kopalnia wiedzy i to się niestety się rozszerza, tak? Uszczerbek na zdrowiu mamy w 2024 4 przypadki, w 2023 3 przypadki. Odnośnie kradzieży rozbójnicze rozwoju mamy w 2024 na szczęście nie było takiego przypadku, w 2023 było jeden przypadek. Mamy tutaj przy przestępstwach kryminalnych mamy spadek dynamiki do 81,71%, to mamy zbliżone wykrywanie w tych kategoriach. Jeżeli chodzi o przestępstwa narkotykowe, tak jak mówię, mamy wzrost 5 czynów. Kradzież z łamaniem mamy wzrost o 100%, niestety 14 czynów do 7 czynów przestępczych. Uszczerbek na zdrowiu 4 czyny do 3 czynów i wielki wzrost o 1. Jeżeli chodzi o kradzieże rzeczy, spadek o 15 czynów, 7 przypadków do 22, 23 w 2023 roku. To nie znaczy, że nie dochodzi do kradzieży, tak? To nie każda kradzież, drobna kradzież, na te czyny przepołowione, każde mienie, gdzie jest wartość do 800 zł, stanowi wykroczenie i tu jest to nieuwzględnione tutaj w tych kradzieżach rzeczy jest jako wykroczenie, rozpatrywane jako czyn wykroczeniowy. Uszkodzenie mienia, tak samo spadek jest o 2 czyny, jest tak samo 800 zł, ten czyn przepołowiony. W kategoriach 7 przestępstw najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa odnotowaliśmy spadek o 10 z 43 w 2023 roku do 33 w 2024 roku. Dynamika wyniosła 76,74%. Spadek wykrywalności z 59,9% w 2023 roku do 57,14% w 2024 roku. Nie odnotowano poprzez Komisariat Policji w Koźminku przestępstw o charakterze korupcyjnym, rozboju, wymuszenia rozbojniczego, udziału w wcześniej. Jeżeli chodzi o problematykę wykroczeń, najwięcej wykroczeń popełnianych jest przeciwko z powodu zachęcania porządku i spokoju publicznego. O 38 takich wykroczeń notowaliśmy, bezpieczeństwo gmina 5 wykroczeń, przeciwko mieniu 18 wykroczeń, obyczajności publicznej, czyli to złe zachowanie, 234 wykroczenia, urządzenia użytku publicznego, niszczenie różnego ławek, przystępstw 116 wykroczeń, przepisów o ochronie zwierząt 2 wykroczenia, przepisów ustawy o wywoływaniu trzeźwości 270 wykroczeń. To jest mnóstwo, co jest cały czas tutaj problem. Także za inne wykroczenia 492. Jeżeli chodzi o stan bezpieczeństwa na drogach, ogółem ujawniono 54 osoby nieczeźwych kierujących pod wpływem alkoholu, 8 osób po użyciu alkoholu, czyli to czyny wykroczeniowe, oraz 13 osób kierujących po narkotykach. Jeżeli mamy podejrzenie, że ta osoba się znajduje pod wpływem narkotyku, mamy różnego rodzaju testery, sprawdzamy i zapobiegamy, eliminujemy, zatrzymujemy prawo jazdy do dyskusji prokuratora, później robimy ekspertyzy, badania. Jeżeli się potwierdza, a w większości przypadkach się potwierdza, tak, że osoba jest odurzona różnymi typami narkotykami, no to kierujemy sprawę do sądu karnego. Ponadto zwracano uwagę także na stan techniczny pojazdów, zachowania zarówno kierujące, jak i pieszych stwarzające zagrożenie drogowe, skutkowały ujawnieniem 4154 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu porządkowym w komunikacji, z czego w tym przypadku było 3205 sztuk mandatów karnych.
na te 3205, oprócz tego w 786 przypadkach zastosowano pouczenie, a 163 wykroczeń skierowano do sądu. Jak to się ma w rozbiciu na ilość wypadków na terenie gminy Lisków? W 2022 roku wypadków na terenie gminy Lisków nie zanotowaliśmy. W 2023 roku był jeden wypadek drogowy. W 2024 roku już niestety były 4 wypadki drogowe, czyli tutaj wskazanie tej statystyki źle, tak? Musimy tutaj działać więcej, zapobiegać, żeby nie dochodziło do tego typu zdarzeń. Robicie Państwo coraz lepsze drogi, się rozpędzają i dochodzi do tragedii, nie? Znowu się. Ale to jest nasza rola, Do by jakiej zapobiegać. tragedii, panie komendancie, dochodzi? Wypadki. 4 wypadki mamy zanotowane, a było w 2022 roku nie było tyle dróg ładnych, pięknych, tak? Ale bezpieczne są rzeczy. No są bezpieczne, ale różne wypadki Nie wyrzucili. i ofiary w postaci ludzie, osoby odnoszą obrażenia przez to. Tak? Mówię o wypadkach, gdzie jak są dziury, to nie ma prędkości, nie może zdarzyć. Coś za coś. To jest dla drogi, te wspaniałe drogi są dla ludzi inteligentnych, a nie dla łuzów, nie? Którzy rozmawiają. Pięć osób z tego tytułu odniosło obrażenia. W 2023 roku była tylko jedna osoba, która odniosła obrażenia. W 2022 roku nie było, bo nie było wypadku. No i mamy jeden nieszczęśliwy wypadek, gdzie skutkiem śmiertelnym na terenie gminy Lisków zanotowany w 2024 roku. W 2023 roku nie było, w 2022 roku też nie było. Co do kolizji drogowych, w 2024 roku zanotowaliśmy 23 kolizje drogowe, w 2023 roku było tylko 9 kolizji, w 2017 roku było też sporo, w 2022 roku było też 17 kolizji drogowych. Gmina Lisków podzielona jest na 2 rewili dzielnicowych. Pierwsza dzielnica numer 1, na chwilę obecną dzielnicowym jest sierżant sztabowy Michał Knop, który ma tutaj jak gdyby pod swoją pieczą takie miejscowości jak Lisków, Gminiska, Nadzież, Rakowiec, Tomaszew, Wygoda i Żychów. Dzielnicowy rejony numer 2, czyli pozostałe wszystkie ościenne miejscowości, jest ich tu mnóstwo, tak Państwo macie do tej miejscowości pełno. Jesteś młodszy aspirant Dawid Piątkowski. Jeżeli Państwo potrzebujecie kontakt, jest na mojej komendzie, ewentualnie tutaj do posterunku. Na mojej komendzie jest taka aplikacja, na moją komendę można, tam są numery telefonów służbowych, ewentualnie kontakt tutaj z posterunkiem. Dyżury, przypominam, to są dyżury przeważnie w dzień od 10 do 12 obowiązkowo, że policja powinien tam być. No w środę mamy po południu od 14 do 18 wyjątkowo taki jeden dzień popołudniowy, żeby komuś, jeżeli ktoś chce porozmawiać z policjantem, może podejść, tak chcę porozmawiać, jeżeli osobnik żąda jakiegoś kontaktu osobistego, może podejść i porozmawiać. Tak, poza tym policjant powinien być, ale nie musi, no także jeżeli w terenie tego tu nie będzie na miejscu, tak? Także proszę. Jeżeli jeżeli chodzi o przestępstwa na terenie gminy Lisków, zdarzeń zanotowaliśmy w 2023 roku było 47 zdarzeń kryminalnych, w 2024 roku 46, czyli jest to porównywalna liczba. Kradzież mienia w 2024 roku to czyn przestępczy. Jedna kradzież notowana w 2023, 2 kradzieże. Kradzież z włamaniem mamy 4 przypadki w 2024 roku i w 2023 roku mieliśmy 2 kradzieże, rozboi bójków, kradzież pojazdu nie zanotowaliśmy na terenie gminy Lisków, uszkodzeń mienia zanotowaliśmy 3 przypadki, jeżeli chodzi, cały czas mówię o przestępstwach, nie? I w 2023 roku jedno takie przestępstwo. Narkotykowe przestępstwo w 2024 roku posiadanie narkotyków, jedno przestępstwo zanotowaliśmy na terenie gminy Lisków. Czy dobrze, czy źle? Państwo sami powinniście sobie ocenić, tak? Bo widzicie dookoła widzicie, co się dzieje. W 2023 roku nie było takich, nie? I na szczęście też zabójstw nie mieliśmy. Nie zanotowaliśmy na gminie Liskowa.
Także tutaj cały czas jest problem z posiadaniem narkotyków, różnego rodzaju dopalaczy, środków odurzających. Próbujemy tutaj przeciwdziałać, żeby różne działania, żeby zapobiec. Tu mamy też duży problem z tym, co się dzieje w Emilianowie na majówkach, tak? Tam to jest źródło pewnie i to widać po tych majówkach, ile różnego typu dewastacji po tym jest, tak? I tutaj też się odbija, tutaj też na linie lisku, też różnego rodzaju wandale chodzą i dewastują, próbujemy zapobiegać. Miałem możliwości wystawiać te patrole. Jak Państwo sami widzicie, dużo staramy się jak najwięcej siły przeznaczyć wtedy na ten cel, żeby tutaj zapobiegać tego typu działaniom. Także i eliminować tych, którzy dewastują, demolują. Zabezpieczyliśmy także różnego typu dożynki, lokalne mecze piłkarskie zabezpieczamy, to co widzicie Państwo na różne tutaj weekendy, czy tam w środku tygodnia, zależy kiedy te mecze są. No, były protesty rolników, no tutaj u Państwa nie było wtedy protestu rolników, na pewno to zabezpieczaliśmy w ubiegłym roku, na początku roku, gdzie tam nie było poważniejszych incydentów naruszających porządek prawny. Wiadomo, że te czynności stały jak stały, wiecie Państwo doskonale, tak, i tutaj nie doszło do jakichś tam różnego typu jakiejś tam przepychanej na szczęście. Jakby były jakieś pytania, proszę Państwa o pytania. Spróbuję zanotować i udzielić to, co będę mógł, to udzielę odpowiedzi natychmiast, a to co będziemy chcieli gdzieś tam, jak Państwo wiecie, tutaj jakieś wskazówki, ustalenia, czy coś, ewentualnie jakieś jeszcze inne uwagi, bo tego typu jak na przykład kierujący motocyklami, co ruszył się ten sezon motocyklowy, bardzo dużo tego jeździ, tak co chwilę jakieś mamy wydarzenie z udziałem motocyklisty. Jeżeli Państwo wiecie, że taki motocyklista jeździ, nagrać go ewentualnie, czy jeżeli Państwo macie jakieś obawy, możecie zadzwonić czy na stronę mailową, wrzucić, czy nagrać nagranie, ewentualnie maila, tak? Albo anonimowo coś napisać, tak? Gdzieś tam w jakiś sposób tak przekazać, żeby jeżeli macie jakieś obawy, że to sąsiad jeździ, żebyście Państwo nie obawiali się, no ale trzeba zapobiegać tragedii, także wszelkie próby są wskazane z uwagi na to, że za chwilę macie Państwo rodzinę, tak? Za chwilę dojdzie do tragedii i później się społeczeństwo dziwi, gdzie jest policja, co robi policja, tak? A wcześniej się okazuje, że pół wsi wiedziało, tak? Że jeździ motocyklem od dłuższego czasu, a nikt nie zareagował, a dopiero jak zginął, no to dopiero zbiegła, a policja czemu go nie zatrzymała. Takie pretensje do kogoś, a nie do siebie, do rodziny, a wiedzieli doskonale o tym, że nie ma prawa jazdy, jeździ po alkoholu, motocyklem jak szatan, dochodzi do tragedii i jest później dopiero płacz. Proszę Państwa, na koniec chciałbym tutaj bardzo serdecznie Panu Wójt, Panu Przewodniczącemu. Gdzie jest Panie Przewodniczący? Jest. Bardzo dobrze. Następca właśnie. Bardzo i wszystkim radnym podziękować za wsparcie, jakie obdarzyliście Państwo policję miejscową z uwagi na to, że te pieniądze, które Państwo, tą kwotę przeznaczyliście, wystarczyło na to, żeby zakupić ten piękny radiowóz, który Państwo tu widzicie, podjechałem dzisiaj, tak? Myślę, że będzie bardzo, bardzo długo nam służył, tym bardziej, że mieliśmy już ten taki radiowóz jak Kia Ceed był, no sprawdził się w policji po prostu, tak? Także myślę, że będzie bardzo długo służył, także jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za wsparcie. Myślę, że będzie bardzo dobrze nam służył. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Będę proszę o pytania, jeżeli Czy są pytania? Mieszkańcy nieraz mnie pytają, jak zostałem sołtysem, pytają się, czy jak włożą obornik, wjeżdżają na drogę, później posprzątają, a jak ktoś zadzwoni, czy w takiej interwencji też mandat będzie nakładany, jak on po prostu zakończy pracę na polu i sprzątnie ten asfalt? Czy w takim wypadku przez złego sąsiada jak dostanie meldunek, czy ten kara dostanie? Są te telefony, bo Państwo sami dzwonicie, bo to sąsiada dzwoni i podajecie na 112. No to zależy też od zachowania tego rolnika, bo jeżeli rolnik wyjdzie z pretensjami od razu z buzią na policjantkę, no bo mu tak, on to posprząta wieczorem jak wyjedzie, a droga jest tak zabrudzona,
takie są wielkie fałdy leży tego obornika, tak? Na przykład, no to trzeba sprzątać od razu, tak? No to trzeba też rozważyć, tak? Jeżeli tam są odrobinę tej ziemi czy coś, no to wiadomo, że to można później sprzątać, ale jeżeli całe jakieś tam kupy leżą tego obornika, bo nieraz tak jest, tak? To powinno być zabezpieczone, ładunek powinien być zabezpieczony, tak mówi przepis, tak? No myślę, że tutaj... Tutaj chodzi o przykładowo skupy na pole wywoził, to tam te drogi to zabrudzi, no później skończy wozić ich, czy jak wtedy sprzątnie. No mówię, no jeżeli tam jest ogromne zabrudzenia, no to później sprzątnie, tak? No to poprosić to policjanta, że ja to sprzątnę, jak skończę, bo nie będę wychodził za każdym razem, nie będę przy łopatą, nie będę tego zgarniał. No chyba, że były kupale, jeżeli to trzeba wyjść. To zależy od kogo, kto przyjedzie. To wtedy zostaje decyzja Jeżeli policjanci przyjeżdżają i od razu rolnik idzie z buzią na policjanta, co wy nie macie co do roboty? No i zaczyna się sprzeczka niepotrzebna i nerwy na nerwy. Albo przykładowo jak wozi gdzieś tam na pole na 2-3 km z domu, czy gdzieś tam przyczepę, czy ten rzutnik, jak trzeba plandykami jakimiś, co praktycznie nie jest przystosowane do rzutnika, nie ma plandyki, no nie bym chciał. No to trzeba też głową uważać na ten No, żeby się to nie sypało. żeby się zepało, bo jeżeli ja widzę przez Koźminę jedzie, mu się sypie, no to ludzie. Nie no, to wiadomo, no. Chodzi w takim przypadku, że się nie sypie, tylko jedzie, no. No, żeby to też, no, ja no, ale spać, może spać, ale jak tam rozłożyć... Według przepisów powinno być okryte, tak? Okryte, ale jak to sam pan zauważył, że to jest problem z tym, żeby to okryć, tak? No jest. Nie jest przystosowane do użytku. Żadnej wartości. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania do pana komendanta? Jeżeli nie ma, Ja bym przystępujemy. jeszcze zapytała, panie komendancie, ja jeszcze mam takie krótkie pytanie o hulajnogi, bo zaczynają bardzo szybko dzieci na tych hulajnogach jeździć chodnikami w Bliskowie, samym Bliskowie, nawet ich nie można zauważyć, jak odnieść się do tego, do tych hulajnog. Hulajnogi, pani wójt, hulajnogi mogą się poruszać po chodniku, tak? Tutaj mogą się poruszać po chodniku, broń Boże pojezdni, tylko po chodniku, z prędkością nie większą niż porusza się pieszy. Taki jest przepis, tak? Jeżeli te hulajnogi, nagrać takiego jednego delikwenta drugiego, nagrać, puścić na naszą stronę internetową do Komendy Miejskiej na przykład, tak? Albo na moją stronę rzucić maila, to nagranie, tak? My się zainteresujemy, tak? Najlepiej jeszcze nam wskazać, kto to jest, tak? No to my się zainteresujemy tym dzieciakiem, dotrzemy do rodzica i porozmawiamy, tak? No wiadomo, tego dzieciaka nie ukażemy, tak? Bo co, będziemy mu sprawę zakładać do sądu? Nie będziemy mu sprawy kierować do sądu, tak? Ale jeżeli to będzie osoba, która ma 17 lat, to już możemy zastosować postępowanie mandatowe, tak? Czyli hulajnogi tylko i wyłącznie po chodniku mogą Po się chodniku poruszać ścieżki z prędkością nie większą niż porusza się pieszy. Tak mówi przepis. Albo ścieżki dla rowerów z prędkością do 20 km na godzinę. Proszę? Taka hulajnoga chociaż obejmie taką prędkość, żeby jechała jak ja pójdę? Tak mówi przepis. Nie, Mówi przepis. Na ścieżki dla rowerów, jak macie Państwo, czy dla rowerów, to tam jest prędkość do 20 km, tak? A jak strzymie ten pas jest dla Ciebie takie odrodzone, że pierwszy taki w sumie prawo, nie? No to tam jest... No to tam może jechać. Mam takie pytanie na przykład Do zrobienia. poza chodnikami już, nie? No to jest to normalnie, tak? Można i wtedy też 20 Jak nie ma chodnika, jest tylko jezdnia, gdzie mam taką drogę tu? Nie ma tutaj. Wszędzie są Jak, przejścia. panie komendant? Są. Tam, gdzie nie ma chodnika, nie ma ścieżki do rowerów, hulajnoga, nie ma prawa się poruszać. Poważnie? Mamy Dębsko-Koźminek, tam hulajnoga ma się nie poruszać. W tej chwili prowadzimy postępowanie, bo sobie Państwo przyjechali z Dębska, zostawili samochód w Dębsku. Pojechali sobie we dwójkę na hulajnogę, pojechali sobie na myjkę do Tymianku. No, mamy Państwa nagranych, dwóch chłopaków i będziemy teraz dociekać. No i pójdą, jeżeli mają po 17 lat, to a byli samochodem, czyli no prawdopodobnie nie mają po 17 lat. Pieszo chodzić. Oni nie mają prawa się poruszać. Jaka kwota taki mandat? To potem może Od tego, jak mamy 20 zł do 1000. ale To nie ja. Nie wolno się poruszać. My mieliśmy w ubiegłym roku na koniec roku Posłuchajcie szkolnego. Państwo radni, bo to są ważne No, rzeczy. na koniec roku szkolnego mieliśmy szczęśliwy wypadek. Dziecko, jak to mama powiedziała, no przecież on tylko kawałek, tak? Kawałek pojechał, się okazało, że na Kasina z Bogdanowa do Koźminka to jest kawałek? Któryś kilometr, tak? No bo ono to miało skręcić w lewo, tak? Z kolegą pojechali, no i prędkość była jaka?
No. Taki, że dziecko ledwo uszło życie, tak? Odjechało komuś, tak czy co? No i sam się wrócił. Aha, Sam się wrócił, prędko woda duża, gdzieś tam podskoczyło, to sobie... Jak to motorowerzysta powiedział, jechał z prędkością większą ode mnie, bo mnie wyprzedził. No. Panie komendancie, No to motorowerzysta ile mógł jechać? panie komendancie, mamy na chwilę plac. Władysław, mamy na chwilę plac zrobiony przez gminę i mamy teraz plac rekreacyjny. I czy możemy my jako mieszkańcy zrobić sobie grilla z piwem? No bo to jest bardzo ważny problem, bo mamy plac zrobiony, bardzo ładny, podjeżdża policja, kontroluje ludzi. Czy teraz my możemy pić piwo, czy nie możemy pić piwo? Panie komendant, Miejsce publiczne? ale chwilę, No nie. to jest miejsce publicznym. No nie. Ten plac miejsce publicznym to jest. No dobra, ale to zrobić sobie na podwórzu gdzieś tyle, tak? Ale to jest po to integracyjny plac, żeby się ludzie łączyli na placu, a nie w domu. Proszę? Nie można No spożywać. nie no, miejsce publiczne, tak? Ale w ogóle nie można, nie możemy to odgrodzić, zaznaczyć, nie możemy. Tak pan, tak mówię, co to jest za grill bez piwa? Pan dobrze wie. I teraz tak, przechodzi młodzież na ten plac, przyjeżdża policja, spisuje młodzież, chodzi i piją. Czy mają prawo? Ale co młodzież? Piją tam czy Nie piją. Młodzież na placu przyjeżdża policja, spisuje młodzież, że siedzą tam. Ale my mamy prawo legitymować, tak? No są różnego typu, co zrobili w tym momencie? są różnego typu doniesienia, że na przykład zakłócają ład, porządek, brudzą, żeby się Ale to wiedzieć na my przyszłość. i nie ma brudu na tym placu. Jest czysty plac, można jechać zobaczyć. Dobrze, jak będzie Bruno, to będę wiedział, do kogo się zwrócić. Zapraszam. Tylko ta młodzież się boi policji. Tak samo, były Ale tam przez słuchaj, moje wszystkie. ta młodzież się boi policji, jak nie policja, to przyjeżdżają i wpisują. To nie jest pierne. I trzymają to prawo. O to mi chodzi. Bo powstał plac tam, żeby... Mamy jeździć, czy mamy nie jeździć? Bo jeszcze też wreszcie nie wiem, nie? Znaczy nie, jeśli nie możecie. Tylko bądźcie ludźmi, że jak siedzą te młodzież, to się siedzą, no przed co im przestają. Przyjechać piwo wypić. Dobrze, Nie. jeżeli Państwo macie takiego grilla, no to zrobić to, wyznaczy jakieś tam miejsce, ogrodzić to czymś, tak? Ale co? Zgłosić do odpowiedniej jednostki, Nie można, teren Zgłosić. publiczny. Teren publiczny. ale miejsce jest publiczne, nie? Miejsce By trzeba było namiot? a jednak walczymy, jest ustawa o wychowaniu czyjności, walczymy o to, żeby No może... A jak mamy dożynki, pijemy piwo, to co może być? Ale to już ale jest zadowolenie w godzinach wieczornych, nocnych, czy do 22. A to Są tematy delikatne. To jest tak. To też się rozdanie. Mam plac, tak się wie, i mam ogrodzony płotek. Obok sali, między kościołem a salą jest ogrodzony płotek. Czy tam można piwo Ale to wchodzić? jest teren prywatny? To jest ten straży. No to nie wolno. Straż nie jest prywatna. Nie wolno. Ale ogrodzony jest płotem. Od ulicy, od... Teren nie jest prywatny, tylko to jest straży. A straż do kogo należy? Do nas. Do mnie. Ja odpowiadam za straż z prezesem. I ja z prawem odpowiadam za straż jako skarbnik, odpowiadam i prezes. Za samą straż. Nie wolno. To po co my jesteśmy? W tej straży, jak nie możemy nic. Straży... Wy jesteście do ratowania życia, imienia. Czyli praktycznie jesteśmy niepotrzebni. Nie, ratujecie życie. Panie komendancie, jeszcze tak powiem o tym ogrodniczym, żeby tutaj w sklepie, bo teraz trzeba warzywka kupować na okrągło. Tak delikatnie. Aha. Nie możemy napić piwa. No ale ja przecież sobie nie myślę, tak? Jak się ma zapobiegać? Mamy zapobiegać, no. No więc zrobić to na ogródku swoim prywatnym, zbiórkę, tak? Wziąć tych strażaków, zaprosić do siebie, zrobić grilla, odpalić i tyle. I właśnie, tak? Bez zakłócenia ciszy nocnej, żeby sąsiadów nie zarzucać spokoju, tak? To jest temat rzeka, więc Dobrze, nie zbytujmy, bo... Dobra. Rozumiem jedno z tego, że jeżeli teren publiczny nie wolno i koniec. Nie wolno. No, koniec. Dobra. Czy są jeszcze jakieś pytania? napiszemy całą poznajemy. Dziękuję bardzo panu komendantowi. Przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Proszę panią wójt o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Przewodniczący, Państwo radni, sołtysi i zaproszeni goście.
Ostatnia sesja miała miejsce 19 lutego tego roku. W tym czasie dzięki podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lisków do 2030 roku rozpoczęliśmy nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w związku z prowadzonymi pracami nad opracowaniem tego programu. W projekcie, Szanowni Państwo, w projekcie tego programu ukazały się fiszki dotyczące świetlic na Wygodzie, na Pyczku, w Trzebieniach, w Koźlątkowie oraz w Liskowie obejmujące Dom Pomocy Społecznej na ulicy Księdza Wacława Blizińskiego i Dom Handlowy. To wszystko już się znajduje w projekcie, natomiast jesteśmy w trakcie konsultacji, więc można jeszcze te fiszki składać. Intensywnie pracowaliśmy nad opracowaniem dokumentacji na przebudowę domu handlowego, który ma szansę w ramach rewitalizacji otrzymać dofinansowanie. Wczoraj pani wicewójt i pani Dorota była w sprawach jeszcze konsultacji tego wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim. Szanowni Państwo, też informuję, że przystąpiliśmy do sporządzenia planu ogólnego Gminy Lisków i rozpoczęliśmy zbieranie wniosków do planu, które zakończono 14 marca. Bardzo dużo wniosków do planu od mieszkańców wpływało. 22 lutego odbyło się uroczyste powitanie wozu strażackiego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczałkowie z udziałem pana ministra Wiesława Szczepańskiego. Na tej uroczystości byli również Państwo radni i sołtysi. Szanowni Państwo, trwają intensywne prace odbiorowe w kilkunastu dróg w miejscowościach: Annopol, Budy Liskowskie, Józefów, Lisków, ulica Ogrodowa i Studzielców, Szczałków, Małków, Trzebienie, Wygoda, Zakrzyn oraz Żychów. Te inwestycje dofinansowane z Polskiego Ładu w tej chwili właśnie odbieramy. Jak coś jest nie tak, to Państwo uczestniczycie w tych odbiorach. Doskonale wiecie, że pilnujemy każdego elementu, żeby był zgodny z projektem. Pan komendant powiedział, że to nie jest takie zbyt dobre, ta intensywna budowa dróg, bo ma więcej pracy. Rzeczywiście zgadzam się z tym, że często tam, gdzie pojawia się kawałek prostego, ładnego odcinka asfaltowego, zaraz mieszkańcy proszą o montaż progów, co dla osób, które przestrzegają przepisów prawa, jest naprawdę bardzo, bardzo uciążliwe i też jest bardzo krytykowane. Szanowni Państwo, dzięki dotacji otrzymanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trwa przebudowa drogi w miejscowości Szczałków-Małków. To jest prawie kilometr drogi. Również zakończyliśmy odbiór drogi w miejscowości Koźlątków oraz Wygoda. To były duże odcinki drogowe, które otrzymały dofinansowanie z PROW-u i przygotowujemy teraz wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Szanowni Państwo, przystępujemy już powoli do kolejnego przetargu. Też to będzie ładny odcinek drogi. W miejscowości uzyskaliśmy po półrocznych działaniach uzyskaliśmy niezbędną dokumentację dotyczącą montażu stołu betonowego do tenisa stołowego w Zakrzynie oraz wykonania elementów małej architektury w postaci tyrolki, toru przeszkód oraz budki nietelefonicznej w parku naszym w Liskowie. Składamy wniosek na to drugie zadanie, składamy wniosek o dofinansowanie do lokalnej grupy działania, której jesteśmy członkiem. Także to, tak jak tutaj dyskutowaliśmy przed chwilą i czy Pan Komendant zwraca uwagę, miejsce publiczne rządzi się zupełnie innymi przepisami jak miejsce prywatne. Też chcę zakomunikować Państwu, że zakończyliśmy budowę sieci wodociągowej w Liskowie przy ulicy Żgowskiej. Firma Peri w Turku wykonała 1828 metrów sieci wodociągowej. Zadanie jest w trakcie odbiorowym.
Kończy się modernizacja stacji uzdatniania wody w Szczałkowie. Zadanie to realizuje firma Hydromarko z Jarocina za prawie 1 800 000 zł. Ale szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że w ramach tego zadania został wymieniony praktycznie cały ciąg technologiczny, poczynając od studni głębinowej poprzez układ hydroforowy, filtry ciśnieniowe, aerator, dmuchawę do płukania filtrów oraz nowe orurowanie w stacji. Dla poprawy jakości wody pod względem bakteriologicznym zamontowaliśmy tam nowoczesne lampy UV oraz wyposażenie chlorowni. Jest to już też chlorownia automatyczna. Czas teraz na listków, żebyśmy takie urządzenia też wstawili do naszej tutaj hydrofory. Ściany wewnątrz zostały w Szczałkowie zostały wyłożone kafelkami i też trwa cały proces odbiorowy. Jeżeli chodzi o Szczałków, to czeka nas jeszcze naprawa dachu i elewacji, ocieplenia, zrobienia tam drogi dojazdowej do obiektu. No i tam już byłoby to zadanie. Mówimy jeszcze o drugiej studni i fotowoltaice. W marzeniach mamy też pomysł, czy nawet mogę to nazwać koniecznością zrobienia drugiego odwiertu studni. To jest też dla zachowania bezpieczeństwa. Drugi odwiert studni i urządzenia fotowoltaiczne, które by produkowały energię. Szanowni Państwo, w okresie międzysesyjnym również naprawiliśmy ubytki w nawierzchniach asfaltowych dróg gminnych. Ubytki uzupełniono masą asfaltową na gorąco, co zwiększa skuteczność naprawy. Odniosę się do słów pana komendanta. Wcale one takie złe nie były. Jeżeli ktoś jedzie przepisowo, to te dziury pełniły taką rolę jak progi. Tak, panie komendancie? Dokładnie. No właśnie. Tylko wszyscy przekraczamy prędkość 2 razy i wtedy wpadamy rozpędem w te przeszkody. Ale już teraz trochę na poważnie. Szanowni Państwo, tak powiem, że internet płonął, bo wszyscy zaczęli pisać, jak to mogą być dziury. Oczywiście nie mogliśmy wcześniej zalepić, dlatego że żadna z wytwórni mas asfaltowych w okresie stycznia czy grudnia nie działała, tylko miała przestój taki modernizacyjny zimowy. Sukcesywnie wykonujemy wiosenne porządki w naszych obiektach, instytucjach i terenach. Wykonaliśmy nasadzenia bratków, robimy pozimowe przeglądy naszych obiektów. 19 lutego odbyły się tutaj eliminacje gminne ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej pod hasłem Młodzież zapobiega pożarom. Udział wzięli uczniowie z 4 szkół podstawowych z terenu gminy i bardzo proszę pana przewodniczącego, żeby już nie powiedział, że straż jest niepotrzebna. Jest bardzo potrzebna, jesteście bardzo potrzebni. Macie ogromne zadanie do wykonania dla każdego z mieszkańców. Natomiast 15 marca w Zespole Szkół w Bizanowie odbyły się powiatowe eliminacje, gdzie nasi zwycięzcy brali udział w tym konkursie. Szanowni Państwo, myślę, że bardzo się podobał przepiękny koncert w naszej hali z okazji Gminnego Dnia Kobiet. Koncert w rytmach muzyki latino, który przyciągnął tłumy mieszkańców oraz wielu znamienitych gości. Jak Szanowni Państwo zauważyliście, rzadko takie grono gości pojawia się na imprezach naszych, co również wyrażali podziw ci goście, którzy byli. Także też to Państwu przekazuję. Bardzo jestem wdzięczna panom radnym za ufundowanie głównej nagrody, która brała udział w losowaniu. Bardzo dobry pomysł, także jeszcze raz panom bardzo dziękuję. Byliśmy również współorganizatorem powiatowo-gminnego Dnia Kobiet, który odbył się w Kaliskiej Arenie, a z koncertem wystąpił zespół Zakopałek. 27 lutego miało miejsce posiedzenie Zarządu Działu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, podczas którego dokonano podziału środków finansowych na realizację zadań w związku z ochroną przeciwpożarową. Przeznaczone zostały te środki dla 7 jednostek OSP z terenu gminy Listów.
I też tu składam podziękowanie dla inicjatywy pana ministra, bo samochód, który dotarł do Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczałkowie, dotarł za darmo, więc to też środki zaoszczędzone przez gminę. Natomiast pani skarbnik mi tu szybko podpowie. My dzielimy na posiedzeniu zarządu pewną kwotę już stricte dla jednostek, natomiast całość zadań, całość środków, które przekazujemy na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych jest dużo większa. Mam na myśli tutaj strażnice, mam na myśli wozy bojowe, mam na myśli ubezpieczenia wszystkich strażaków i jest to kwota prawie sięgająca 500 000 złotych, więc to też jest bardzo istotna sprawa. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej są potrzebne, muszą być i prawdopodobnie jeszcze w związku z nowymi przepisami związanymi z ustawą o obronie cywilnej i bezpieczeństwie ludności rola również Ochotniczych Straży Pożarnych wzrośnie. 8 marca odbył się Dzień Kobiet w Wygodzie. Ja przepraszam tu pana radnego Grzegorza, że no niestety nie mogłam uczestniczyć, ale myślę, że myślami byłam. O tak, to jest panie. Marzec stał się również miesiącem, czy jest zawsze miesiącem walnych zebrań sprawozdawczych Ochotniczej Straży Pożarnej. 1 marca Ochotnicza Straż Pożarna zorganizowała walne zebranie połączone z obchodem Dnia Kobiet, szanowni państwo. 8 marca Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzywie obradowała. 15 marca Ochotnicza Straż Pożarna w Koźlątkowie i 22 marca Ochotnicza Straż Pożarna w Ciepielowie. Taki też Dzień Kobiet. Jest, dobrze, myślałam, że o czymś zapomniałam. W marcu odbieraliśmy wnioski na odbiór azbestu. Ze swojej nieruchomości zgłosiło chęć oddania azbestu 35 mieszkańców na ponad 140 ton. 15 marca odbyła się 9. pielgrzymka sołtysów, odznakę honorową z naszej gminy za zasługi dla województwa wielkopolskiego. Otrzymali pan Stanisław Barczak oraz pan Zdzisław Haraźnych, którym tu sołtysom bardzo gratuluję. Pełnią oni tą rolę nieprzerwanie. Czy ja mam mówić, panie Stanisławie, od którego roku? Mam zapisane od 2007. Serdecznie gratulujemy w pełni zasłużonych odznaczeń. Uczestniczyłam 26 lutego w Pałacu Płokinia w konferencji samorządowej pod hasłem Sieć, która łączy współpraca na rzecz lokalnej transformacji energetycznej. 1 marca w strażnicy OSP w Koźlątkowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. To są też pozytywne działania, gdzie obiekt jest wykorzystywany po to, żeby mieszkańcy mogli się też spotkać. 1 marca również uczestniczyłam w Wiejskim Domu Kultury w Małgowie na zebraniu walnym stowarzyszenia Aktywni dla Małgowa. To było pierwsze stowarzyszenie, które powstało poza kołami gospodyń. Dzisiaj już tych stowarzyszeń mamy tak dużo, że już nieraz nie możemy uczestniczyć w zaproszeniach na przykład na takie uroczystości. 4 marca natomiast odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Liskowie, gdzie uczestniczyłam również w tym walnym. Bardzo podziękowałam Kołu Gospodyń Wiejskich w Liskowie za współpracę z samorządem. Przez to koło możemy pozyskać wiele środków zewnętrznych, które są dedykowane nie na samorząd, tylko na stowarzyszenia, ale dzięki uprzejmości tego stowarzyszenia, członki tego koła pozyskujemy środki na wiele takich projektów skierowanych do naszych mieszkańców i naszej młodzieży czy dzieci. Też uczestniczyłam w walnym zebraniu sprawozdawczo-finansowym Towarzystwa Sportowego Liskowiak, które się odbyło 13 marca. Gmina Lisków jako lider wraz z partnerami gminą Ceków
Gołuchów pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na innowacyjny, kilkuletni projekt edukacyjny pod nazwą Wspieramy i rozwijamy kompetencje uczniów szkół podstawowych. Całkowita wartość projektu to prawie 3,5 miliona złotych. Miło mi też poinformować, że publiczny żłobek w Liskowie wzbogaci się o zupełnie nowy plac zabaw, na który gmina pozyskała dofinansowanie z rządowego programu Aktywne Place Zabaw w wysokości prawie 300 000 złotych bez wkładu własnego, tak? I będzie zagospodarowany od nowa ten teren przed żłobkiem. Wiele takich ciekawych urządzeń, elementów dla dzieci, sprężynkowce, karnik, ławki, mini wyspa, kuchnia błotna. Nie wiem, co to jest, zobaczymy. Przebudowa istniejącego chodnika pozwoli na stworzenie bezpiecznej nawierzchni, tego starego chodnika, takiego bardzo szerokiego. Na placu zabaw pojawią się też pomoce do prowadzenia zajęć z dziećmi, jeździki, piłki, chusty sensoryczne, animacyjne. Czekamy na podpisanie umowy na ten projekt. Szanowni Państwo, z okazji Dnia Wiosny uczniowie klas 1-3 ze szkoły podstawowej w Liskowie wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz maluchami z publicznego przedszkola sióstr służebniczek Najświętszej Marii Panny w Liskowie z entuzjazmem wyruszyli na wiosenny pochód ulicami Liskowa. W Kaliszu pan prezydent tańczył walca w pierwszy dzień wiosny, my natomiast mieliśmy wspaniały pochód ulicami Liskowa. W celu optymalizacji kosztów zużycia energii przystąpiliśmy do grupowego zakupu energii organizowanego przez spółkę Oświetlenie Uliczne. Szanowni Państwo, też chcę poinformować, że 3 osoby z terenu gminy Lisków zostały powołane na członków Rady Seniorów Powiatu Kaliskiego pierwszej kadencji 2025-2030. Są to następujące osoby: Bożena Humer, Barbara Klimczak i Jan Szmyt. Ogłosiliśmy konkurs na kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie. W ramach tego konkursu wpłynęły 2 oferty. W czwartek zbiera się chyba pierwsze posiedzenie komisji, która będzie rozpatrywać zgłoszenia. W marcu odbywały się szkolenia i spotkania dotyczące nowej ustawy o ochronie ludności, w którym brała udział pani sekretarz wraz m.in. z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem w Poznaniu i z panią wojewodą w Kaliszu. W naszej hali odbyły się wspaniałe mecze siatkówki, które przyciągnęły tłumy widzów i kibiców. Szanowni Państwo, ja powiem tak, że czekałam na taki wieczór sportowy od lat wielu. To się zadziało poprzednią sobotę, tak? Bardzo dobry mecz. Liskowiak wygrał, nie udało jednak Liskowiakowi pokonać się drużyny przeciwnej w Krotoszynie, co daje naszej drużynie siatkarskiej tytuł wicemistrza Wielkopolski. Trzecia liga. Siatkówki mężczyzn. To już jest poziom naprawdę wysoki. Walc Barbary. Zatańczymy walc Barbary. Jednak Lisków miał swój udział. Może nie jednak, ale również miał swój udział, bowiem członkowie zespołu Promyczki brały udział w tym wydarzeniu. W trybie ciągłym odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży tutaj w Ośrodku Kultury. W salach Uniwersytetu III wieku odbywają się zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu. Jest florystyka, zajęcia komputerowe, kulinaria, zajęcia teatralno-kabaretowe oraz sportowe. 2 razy w miesiącu słuchacze wyjeżdżają na termy do Uniewiona. Również w Wiejskim Domu Kultury w Małgowie odbywają się warsztaty dla dzieci. Szanowni Państwo, też nasza biblioteka zakwalifikowała się spośród 122 zgłoszeń z innych bibliotek w kraju do warsztatów czytelniczych skierowanych dla dzieci i młodzieży w wieku
do 9 lat pod nazwą Mała Książka w drodze. Są również zamontowane nowe drzwi wejściowe do pomieszczeń biblioteki i jeszcze chcę zakomunikować, że od piątku też zaczęły się zajęcia z jogi. Kto jeszcze się nie zapisał, to umawiamy się na piątek, bo ja się wybieram, nie wiem czy starczy mi czasu i sił na to, żeby... Podobno są wspaniałe. Gminna wyciszają. O, pani sekretarz mówi, że wyciszają, ale jestem taka wyciszona. Szanowni Państwo, to jeszcze może już nie być. Międzysesyjna działalność GOPS-u. Jest z nami pani kierownik, więc ona na pewno dużo będzie na ten temat mówić, więc ja tutaj nie będę powtarzała, co się dzieje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Szanowny Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję Państwu radni za wysłuchanie tego sprawozdania. Dziękuję bardzo Pani Wójt za obszerne sprawozdanie. Przechodzimy do punktu 7. Sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 roku. Proszę Panią Bożenę Chomel, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, o przedstawienie sprawozdania. Ja dziękuję. Do widzenia. Sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 roku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliskowie realizuje zadania wymienione w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na gminy nałożono szereg zadań mających na celu rozwój działań na rzecz rodziny poprzez wzmocnienie jej roli i funkcji oraz zapobieganie powstawania sytuacji kryzysowych, a także przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej. Ta wieloaspektowa praca z rodziną ma służyć ochronie odpowiedniego poziomu życia oraz ograniczyć umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zdefiniowała kompetencje asystenta rodziny, nakładając na gminę obowiązek ich zatrudnienia od 1 stycznia 2012 roku, a od 1 stycznia 2015 roku obligatoryjnie zatrudnienie na umowę o pracę. Asystentura rodziny pełni ważną funkcję w systemie wspierania rodziny. W 2024 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliskowie funkcję asystenta rodziny pełniły 2 osoby. Na dofinansowanie do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w Bliskowie uzyskano dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Asystent Rodziny w 2024 roku. Kwota tej dotacji to 19 965 zł i 31 groszy oraz w ramach rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 kwota dotacji wyniosła 6914 zł i 83 grosze. Ze środków własnych gmina wydała kwotę 51 187 zł i 87 groszy. Ogółem w roku sprawozdawczym 11 rodzin zostało wytypowanych do współpracy z asystentem rodziny, jednak 2 rodziny odmówiły współpracy. W rodzinach, które wyraziły zgodę na współpracę, łącznie przebywało 17 dzieci w wieku od 0 do 18 lat. Wszystkie rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny charakteryzowały się bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Potrzeby, które mają związek z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, wynikają z rozpoznanych potrzeb środowiska lokalnego oraz celów realizacji zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zauważa się następujące potrzeby. Kontynuacja zatrudnienia asystenta rodziny, który będzie pracował z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i obejmie je długoterminowym wsparciem. Kontynuacja pracy psychologa, terapeuty uzależnienia oraz radcy prawnego z rodziną. Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz również podnoszenie kwalifikacji pracowników socjalnych, asystenta rodziny zajmujących się pracą z rodziną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w rodzinie i pracy zespołu dyscyplinarnego w gminie Lisków za rok 2024. Również Panią proszę Bożenę Humel o W przedstawienie 2024 roku zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej na terenie gminy Lisków były realizowane w oparciu o gminny program przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na terenie gminy Lisków na lata 2024-2028 oraz w oparciu o procedurę niebieskiej karty. Działania obejmowały pracę w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych. W 2024 roku odbyło się 6 posiedzeń całego zespołu interdyscyplinarnego. Podczas tych posiedzeń przedstawiane i omawiane były sprawy dotyczące procedury niebieskiej karty. Członkowie wymieniali się informacjami, omawiali możliwości udzielenia odpowiedniego wsparcia rodziny. Funkcjonowało 12 grup diagnostyczno-pomocowych. Zostały wszczęte 4 procedury niebieskich kart, które zostały założone, te niebieskie karty zostały założone przez przedstawicieli policji. Ponadto kontynuowano 8 niebieskich kart z lat ubiegłych. Odbyło się 20 posiedzeń grup diagnostyczno-pomocowych dla 12 rodzin. w tym było 15 osób objętych pomocą tych grup, 9 kobiet, 3 mężczyzn i 3 dzieci. Problem przemocy psychicznej występował w 12 rodzinach, a przemocy fizycznej również w tych samych rodzinach. Członkami grup diagnostyczno-pomocowych byli pracownicy socjalni oraz dzielnicowi. Osobom uczestniczącym w procedurze niebieskiej karty zapewniono poradnictwo specjalistyczne. Z pomocy z poradnictwa skorzystało 7 osób. W omawianym okresie sprawozdawczym zakończono 6 procedur niebieskiej karty na skutek wystania przemocy domowej i zasadzonego przypuszczenia z przestania dalszego stosowania przemocy domowej oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie za rok 2024. Również proszę Panią Bożenę Humel, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przedstawienie sprawozdania. W 2024 roku działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie była skupiona na udzielaniu wielorakiego wsparcia najuboższym kręgom ludności gminy w ramach różnorodnych form materialnej pomocy społecznej oraz usług społecznych, pracy socjalnej, przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich, przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii i przemocy w rodzinie, realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Karta Dużej Rodziny oraz realizacji programu rządowego Posiłek w szkole i w domu, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, pomocy materialnej dla uczniów, stypendia i zasiłki, pieczy zastępczej i wspierania rodziny, usług opiekuńczych i usług specjalistycznych, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, spraw dotyczących korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi, różnymi towarzystwami, m.in. Towarzystwo Sportowe Liskowie, Gminne Towarzystwo Dzieci Osób Niepełnosprawnych, przyznawania i wypłacania dodatku osłonowego, przyznawania i wypłacania bonu energetycznego, przyznawania i wypłacania zwrotu podatku VAT za paliwo gazowe, realizacja innych programów i projektów. Zatrudnienie pracowników w 2024 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiało się następująco: kierownik, główny księgowy, 2 specjalistów pracy socjalnej, podinspektor, inspektor do spraw świadczeń rodzinnych, asystent rodziny, pomoc administracyjna. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej posiadają odpowiednie w swoim stanowisku pracy, kwalifikacje zawodowe i kształcenie kierunkowe. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w całym roku budżetowym 2024 roku wydatkował kwotę 6 669 860 i 37 groszy, z czego z budżetu państwa otrzymaliśmy środki w kwocie 5 613 891 zł i 13 groszy, a z budżetu gminy otrzymaliśmy środki w kwocie 1 055 976 zł i 24 groszy. W powyższym sprawozdaniu, które zostało bardzo szczegółowo omówione
Na komisjach przedstawiłam wszystkie wydatki, wszystkie przychody, wszystko co zrealizowałyśmy, dostałyśmy i przekazałyśmy naszym mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025. Proszę Panią Anetę Frydzińską, skarbnika gminy, o przedstawienie projektu uchwały w powyższej sprawie. Projekt uchwały Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litera D punkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz na podstawie ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Lisków uchwala co następuje. W uchwale nr 15 łamane na 68 łamane na 2024 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2024 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1, paragraf 1 otrzymuje brzmienie. Ustala się dochody budżetu gminy na 2025 rok w wysokości 49 209 100 zł i 93 grosze, z tego dochody bieżące w kwocie 35 439 016 zł i 62 grosze oraz wydatki majątkowe w kwocie dochody majątkowe w kwocie 13 770 084 zł i 31 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dotacje, o których mowa w ustępie 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 3 208 781 zł i 90 groszy. Środki na dofinansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 w kwocie 3 859 874 zł i 33 grosze zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały oraz środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 115 201 zł i 35 groszy. Punkt 2, paragraf 2 otrzymuje brzmienie. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2025 rok w wysokości 48 161 122 zł i 60 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2. Z tego wydatki bieżące w wysokości 30 497 366 zł i 62 grosze oraz wydatki majątkowe w kwocie 17 663 755 zł i 98 groszy zgodnie z załącznikiem nr 5. Wydatki, o których mowa w ustępie 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań zleconych w kwocie 3 208 781 zł i 90 groszy oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 115 201 zł i 35 groszy. Punkt 3, paragraf 3 otrzymuje brzmienie. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1 047 978 zł i 33 grosze zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Punkt 4, paragraf 5 otrzymuje brzmienie. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 6 w kwocie 4 565 074 zł i 33 grosze. Punkt 5, paragraf 9 otrzymuje brzmienie. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10. Punkt 6, paragraf 11 otrzymuje brzmienie. Do tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 402 ustawy Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na sfinansowanie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lisków i paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Punkt 10b. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Liszków na lata 2025-34. Proszę Panią Anetę Frydzińską, skarbnika gminy, o przedstawienie projektu uchwały w powyższej sprawie. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Liszków na lata
2034. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Lidzków uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwały nr 15 łamane na 67 łamane na 2024 Rady Gminy Lidzków z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1, paragraf 1 otrzymuje brzmienie. Uchwala się wieloletnią prognozą finansową Gminy Lidzków obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2, paragraf 2 otrzymuje brzmienie. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lidzków. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Punkt 10c. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lidzków w 2025 roku. Proszę Panią Katarzynę Wodarczyk, zastępcę wójta gminy, o przedstawienie projektu uchwały w powyższej sprawie. Uchwała Rady Gminy Lidzków w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lidzków w 2025 roku z dnia 25 marca 2025 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2024 roku, pozycja 1465 ze zmianami oraz artykuł 11 ust. 1 i artykuł 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 roku o ochronie zwierząt, Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 1580 ze zmianami, Rada Gminy Lidzków uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lidzków w 2025 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lidzków. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Punkt 10d. Ustalenie regulaminu przeprowadzenia wyborów ławnika do Sądu Rejonowego w Kaliszu. Proszę Panią Annę Zalewską, pracownika Urzędu Gminy, o przedstawienie projektu uchwały w powyższej sprawie. Uchwała Rady Gminy Lidzków z dnia 25 marca 2025 roku w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kaliszu. Na podstawie artykułu 160 paragraf 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz artykuł 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Lidzków uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się treść regulaminu przeprowadzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kaliszu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lidzków. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Proponuję 10 minut przerwy. Bardzo dobrze.
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kaliszu. Przystępujemy do powołania Komisji Rekrutacyjnej, która przeprowadzi wybory na ławnika do Sądu Rejonowego w Kaliszu w głosowaniu tajnym. Proszę o zgłaszanie osób do pracy w komisji. Ile osób? Ale ja już jestem w zespole. Nie, w zespole. To my może wykluczamy Kruczkowski, Skalan, Marczak, Wojciech. Pozostali Państwo. Nie chciałem. Chyba byśmy chcieli być, ale... Jest tam Violeta, jest Ewelina. Ja proponuję Panią Ewelinę. Dobrze. Pani Jeszcze jedna osoba. Agnieszka Koziarek. Czy kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie? Kto jeszcze? Dziękuję. Czy są uwagi do proponowanych kandydatów? Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Proszę Panią Annę Zalewską, pracownika Urzędu Gminy, do przedstawienia projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kaliszu. Uchwała Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2025 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kaliszu. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragraf 15 ust. 3 Statutu Gminy Lisków przyjętego uchwałą nr 44/319/2018 Rady Gminy Lisków z dnia 11 października 2018 roku Rada Gminy Lisków uchwala co następuje. Paragraf 1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kaliszu w składzie Ewelina Mikołajczyk, Wioletta Grzywacz, Agnieszka Koziarek. Paragraf 2. Przedmiotem działania Komisji Rekrutacyjnej jest przygotowanie materiałów do przeprowadzenia wyborów na ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu, przeprowadzenie głosowania, sporządzenie protokołu i ustalenie wyników wyborów, ogłoszenie wyników wyborów. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy powołała Komisję Rekrutacyjną. Proszę Panią Magdalenę Skowron, przewodniczącą zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu, powołanego uchwałą nr 13/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2024 roku o przedstawienie opinii o zgłaszanym kandydacie na ławnika do Sądu Rejonowego w Kaliszu. Opinia Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 24 roku 2025 roku. Zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników, zwany dalej zespołem, został powołany uchwałą nr 15/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2024-2027 w składzie Mariusz Kruczkowski, Magdalena Skowron, Dariusz Matczak i Paweł Wojczak. Wybory ławników odbywają się na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwane dalej ustawą oraz rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie postępowania z dokumentami złożonymi Radą Gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzory karty zgłoszenia, zwanego dalej rozporządzeniem.
Zadaniem zespołu zgodnie z artykułem 163 paragraf 2 ustawy jest wypracowanie i przedstawienie na sesji Rady Gminy Rady Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie. Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu pismem z dnia 25 listopada 2024 roku skierowanym do przewodniczącego Rady Gminy poinformował o ustalonej przez Kolegium Sądu Okręgowego w Kaliszu liczbie ławników wybieranych przez Radę Gminy Biskup do Sądu Rejonowego w Kaliszu. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 1 ławnik. W terminie do 31 stycznia 2025 roku wpłynęło jedno zgłoszenie kandydata, które spełnia wymagania formalne. Zespół dokonał analizy zgłoszenia kandydata na ławnika na posiedzeniu w dniu 25 marca 2025 roku pod kątem spełniania przez kandydata wymogów ustawowych określonych w artykule 158 i artykule 159 ustawy. To jest artykuł 158, paragraf 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto posiada obywatelstwo polskie i korzysta pełni z praw cywilnych obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat, jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub wyższa w miejscu kandydowania co najmniej od roku, nie przekroczył 70 lat. Jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Paragraf 3. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. Artykuł 159, paragraf 1. Ławnikami nie mogą być osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze służby więziennej, radni gminy, powiatu lub województwa. I paragraf 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie więcej niż jednym sądzie. Zespół szczegółowo przeanalizował także informację komendanta wojewódzkiego Policji z Poznania z dnia 14 lutego 2025 roku, która wpłynęła na wniosek Rady Gminy w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydacie na ławnika. Z treści pisma wynika, że nie są to wykroczenia przeciw zdrowiu, życiu i mieniu innych osób, a wykroczenia w ruchu drogowym. Zaznaczyć należy, że w 3 ostatnich latach kandydat na ławnika był karany mandatem karnym za wykroczenie drogowe średnio 1 raz w roku, a kolejne w poprzednich latach 2019-2022 średnio 2 razy. W ocenie komisji nie stanowi to przesłanek dyskwalifikujących taką osobę do pełnienia funkcji ławnika. Zespół po dokonaniu analizy zgłoszenia stwierdza, że kandydat do Sądu Rejonowego w Kaliszu do orzekania z zakresu prawa pracy Karol Jerzy Matczak, zgłoszony przez 53 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Bisków, spełnia wymogi formalne, o których mowa w artykule 162 paragrafów 2 do 5 ustawy. Kandydat w części B, punkt 14 karty zgłoszenia oświadczył, że posiada znajomość spraw pracowniczych w zakresie prawa pracy. Zespół stwierdza, opierając się na informacji zawartych w zgłoszeniu, w tym szczególnie w karcie zgłoszenia, że kandydata nie dotyczą okoliczności, o których mowa w artykule 159 ustawy. W związku z powyższym zespół pozytywnie opiniuje zgłoszonego kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2024-2027 w ramach naboru uzupełniającego. Opinię o zgłoszonych kandydatach zespół przygotował w oparciu o zgłoszenie kandydata oraz informację komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu o kandydacie z dnia 14 lutego bieżącego roku. Podpisał zespół Stefan Szybkowski. Dziękuję. Proszę Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i o czytanie regulaminu przeprowadzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kaliszu oraz przygotowanie kart do głosowania, przeprowadzenie wyboru i ogłoszenie wyników wyborów. Tu może poproszę Komisję.
Pomysł jednego. Rozdział pierwszy, przepisy ogólne, paragraf pierwszy. Rady wybierają jednego ławnika do sądu rejonowego w Kaliszu do orzekania w sprawach z zakresu pracy spośród zgłoszonych kandydatów. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników przedstawia opinię o zgłoszonych kandydatach. Głosowanie przeprowadza wybrana w głosowaniu jawnym spośród 3 osobowych komisji skrutacyjna. Komisja skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego komisji. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest przygotowanie kart do głosowania, rozdanie kart do głosowania, czuwanie nad tajnością głosowania, ustalenie wyników głosowania, sporządzenie protokołu głosowania i ogłoszenie wyników. Paragraf 2. Głosowanie jest tajne. Odbywa się przy pomocy kart do głosowania. Kandydaci na ławników umieszczeni na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym. Komisja skrutacyjna sprawdza prawidłowość sporządzonych kart do głosowania, szczególnie pod kątem, czy wszyscy kandydaci są w danych umieszczeniu. Opatruje karty pieczęcią Rady Gminy i rozdaje je Radzie. Paragraf 3. Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wyczytywanie przez członka komisji skrutacyjnej według listy obecności nazwisk radnych, którzy kolejno wchodzą do urny i w obecności komisji skrutacyjnej wrzucają do niej karty do głosowania. Podczas głosowania na sali znajduje się parawan, kabina lub inne urządzenie umożliwiające radnym tajne, dyskretne dokonanie wyboru kandydata na kartach do głosowania. Paragraf 4. Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej. Wynik wyborów ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej poprzez odczytanie protokołu na sesji. Paragraf 5. Wybór ławnika następuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustosunkowanego składu rady. Rozdział 2. Zasada głosowania. Paragraf 6. Karta do głosowania sporządzona do Sądu Rejonowego w Kaliszu według jednolitej formy zawiera treść. Karta do głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu oraz pytanie, czy jesteś za wyborem na ławnika. Poniżej w kolejności alfabetycznej nazwisko, imię, imiona kandydata. Obok każdego nazwiska z prawej strony w jednej linii umieszcza się 2 jednakowe kraty. Jedna obok wyrazu tak, druga obok wyrazu nie. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik numer 1 do regulaminu. Paragraf 7. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku kandydata znaku X. W kratce obok wyrazu tak
odpowiadając w ten sposób za wyborem lub w kratce obok wyrazu nie, odpowiadając w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata na ławnika. Poprzez znak X rozumie się dwie przecinające się linie w obrębie grafy. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi przy nazwisku kandydata znak X, jednocześnie w kratce obok wyrazu tak, jak i w kratce obok wyrazu nie postawi przy nazwisku kandydata znaku X w kratce ani obok wyrazu tak, ani obok wyrazu nie. Wypełni kartę przy nazwisku kandydata w sposób niezgodny z ustawą pierwszą. Jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru w obrębie tego kandydata. W nawiasie głos wstrzymujący się. Karty wyjęte z urny, niesporządzone przez komisję skrutacyjną są kartami nieważnymi. Kart całkowicie przedartych komisja skrutacyjna nie bierze pod uwagę. Paragraf 8. Kandydata na ławnika uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał zgodnie z paragrafem 5 regulaminu więcej głosów znaków X. W kratce obok wyrazu tak od sumy znaków X, w kratce obok wyrazu nie. Paragraf 9. Komisja skrutacyjna sporządza protokół, w którym określa co najmniej liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania, imię i nazwisko zgłoszonego kandydata, liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania, liczbę kart wyjętych z urny, gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania. Komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności. Liczbę kart nieważnych. Kolejno imię, imiona i nazwisko zgłoszonego kandydata oraz liczbę głosów ważnych. Za wyborem kandydata na ławnika, przeciw wyborowi kandydata na ławnika, bez dokonania wyboru. Oraz stwierdza wynik wyborów w obrębie głosowania na kandydata na ławnika. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków komisji skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, odliczania głosów lub sporządzania protokołu. Ustala się wzór protokołu z ustalenia wyników głosowania stanowiący załącznik numer 2 do regulaminu. Teraz według kolejności komisja rozda karty. Proszę najpierw pana Stanisława Bartczaka. Proszę pan Stanisław Bukowiecki. Pan Grzegorz Czaja. Pani Wioletta Grzywacz. Proszę pana Ryszarda Janickiego. Panią Krystynę Konusińską. Pani Agnieszka Koziarek. Pan Mariusz Kuczkowski.
Proszę pana, proszę pana Dariusza Matczaka. Gdzie to wycenia? Proszę panią Magdalenę Skowron. Pana Pawła Wojciaka. G, H, Proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników wyborów i odczytanie protokołu. Protokół ustalenia wyników głosowania w wyborze ławnika do Sądu Rejonowego w Kaliszu sporządzony na sesji w dniu 25 marca 2025 roku na kadencję 2024-2027. Komisja Skrutacyjna w składzie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Violetta Grzywa, członek Komisji Skrutacyjnej Ewelina Mikołajczyk, członek Komisji Skrutacyjnej Agnieszka Koziarek po wyjęciu kart skórnych i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych gminy Lisków obecnych
radnych na sesji uprawnionych do głosowania 13 na ławnika do Sądu Rejonowego w Kaliszu zgłoszono jedną kandydaturę, Karol Jerzy Maszka. Liczba radnych, których wydano karty do głosowania 13, liczba kart jednych wspólnych 13, liczba kart nieważnych 0, liczba głosów oddanych na kandydata. Karol Jerzy Maszka. Za wyborem kandydata na ławnika 13 głosów, przeciw wyborowi kandydata na ławnika 0 głosów, bez dokonania wyboru głosów wstrzymający 0 głosów. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat Karol Jerzy Marczak został wybrany na ławnika do Sądu Rejonowego w Kaliszu. Ponadto Komisja stwierdza, że podczas głosowania nie zaszło okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania. Na ten protokół zakończono i podpisano przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wioletta Grzywa, członek Komisji Skrutacyjnej Ewelina Mikołajczyk i członek Komisji Skrutacyjnej Agnieszka Koziarek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przedstawię teraz uchwałę stwierdzającą wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2024-2027. Uchwała Rady Gminy z dnia 25 marca 2025 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2024-2027. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1909 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 160, artykuł 163, artykuł 164, paragraf 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych Rada Gminy Lisków uchwala co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na ławnika do Sądu Rejonowego w Kaliszu i orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy został wybrany pan Karol Jerzy Matczak. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy Lisków do przekazania listy wybranych ławników prezesowi właściwego sądu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie. Przechodzimy do punktu 10g. Niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Funduszu Sołeckiego w 2026 roku. Proszę Panią Annę Zalewską, pracownika Urzędu Gminy, o przedstawienie projektu uchwały w powyższej sprawie. Uchwała Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2025 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Funduszu Sołeckiego w 2026 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 2 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o Funduszu Sołeckim Rada Gminy Lisków uchwala co następuje. Paragraf 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków stanowiących Fundusz Sołecki w budżecie gminy Lisków na 2026 rok. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lisków. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Punkt 10h. Ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Lisków przez osoby prywatne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Proszę Panią Dorotę Sitko, kierownika referatu oświaty i sportu, o przedstawienie projektu uchwały w powyższej sprawie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykuł 40 ust. 1 i artykuł 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 38 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych Rada Gminy Lisków uchwala co następuje. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Lisków oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Lisków przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, a także termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji. Ilekroć niniejszej uchwały jest mowa o uczniu, należy przez to rozumieć odpowiednio ucznia przedszkola, a także dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Organ prowadzący publiczne przedszkole składa wniosek o udzielenie dotacji zawierającej informacje o planowaniu na kolejny rok budżetowy liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w terminie do 30 września roku poprzedzającego roku udzielenia dotacji. Obowiązek, o którym mowa w ustępie 1, dotyczy również organów prowadzących publiczne przedszkole w zakresie podania planowanej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w celu uzyskania dotacji, o których mowa w artykule 15-30 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Organ prowadzący publiczne przedszkole zobowiązany jest do informowania organu dotującego o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ustępie 1. Wzór wniosku, o którym mowa w paragrafie 2 ust. 1 stanowi załącznik numer 1 do uchwały. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący we wniosku, o którym mowa w paragrafie 2 ust. 1 w terminach określonych w artykule 34 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Organ prowadzący dotowane publiczne przedszkole składa wójtowi gminy Lisków w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów przedszkola, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, na których przysługuje dotacja udzielona w trybie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca. W przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, informacja, o której mowa w ustępie 2, dotyczy sumy godzin wsparcia w wymiarze tygodniowym dla danego ucznia z zastrzeżeniem ustępu 4 i 5. Przez liczbę godzin wsparcia, o której mowa w ustępie 3, należy rozumieć tygodniową liczbę godzin wsparcia ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, stanowiąca sumę godzin wsparcia określoną na podstawie przepisów rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania określającego sposób podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostkami samorządu terytorialnego wydanego na podstawie artykułu 26 ust. 6 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Godzina wsparcia, o której mowa w ustępie 4 dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, odpowiada jednostce czasu określonej w przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wydanego na podstawie artykułu 47 ust. 1 punkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz w przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli wydanego na podstawie artykułu 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. Dane osobowe uczniów publicznego przedszkola mogą być udostępnione gminie właściwej ze względu na wskazane miejsce zamieszkania w celu rozliczenia między gminami za wychowanie przedszkolne zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Wzór informacji, o której mowa w paragrafie 3 ust. 2 stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Organy prowadzące dotowane przedszkole zobowiązane jest sporządzić i przekazać wójtowi gminy pisemne rozliczenie przyznanej dotacji za okres miesiąca w terminie do 10 po zakończeniu każdego miesiąca za okres roku od stycznia do grudnia w terminie do 20 stycznia roku następnego. Organ prowadzący publiczne przedszkole, które kończy swoją działalność w trakcie trwania roku budżetowego, składa do 15 dnia następującego po terminie zakończenia działalności pisemne rozliczenie z wykorzystania do otrzymanej dotacji za okres od początku roku budżetowego do dnia zakończenia działalności. Organ prowadzący przedszkole ma prawo do składania korekty rozliczenia wykorzystania dotacji, o której mowa w ustępie 1. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekty rozliczeń. Organ prowadzący przedszkole dokonuje zwrotu dotacji niewykorzystanej w danej najmniej wysokości nienależnych do wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem w trybie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Wzór rozliczenia dotacji za okres miesiąca stanowi załącznik nr 3, wzór rozliczenia dotacji za okres roku i po zakończeniu działalności stanowi załącznik 4. Organ prowadzący publiczne przedszkole zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania dotacji określonej z budżetu gminy Lisków, zamieszczenia w dokumentach finansowo-księgowych adnotacji o zapłacie dokonanej z dotacji udzielonej z budżetu gminy w danym roku ze wskazaniem kwoty dotacji, opisu przeznaczenia wydatków finansowanego z dotacji otrzymanej z budżetu gminy Lisków,
potwierdzającego sposób jej wykorzystania zgodnie z celem dotacji, przechowywania dokumentów finansowo-księgowych stanowiących podstawę rozliczenia otrzymanych dotacji oraz dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia informacji, o której mowa w paragrafie 3 ust. 2 przez okres co najmniej 5 lat w końca roku, w którym została udzielona. Organami dotującymi przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania przez publiczne przedszkola. Kontrole, o których mowa w ustępie 1 przeprowadzają pracownicy urzędu gminy na podstawie innego upoważnienia wójta z zastrzeżeniem ustępu 3. W uzasadnionych przypadkach gminy może upoważnić do przeprowadzania kontroli, której mowa w ustępie 1 osoby niezatrudnione w urzędzie posiadające odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne. O zamierze przeprowadzenia kontroli kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot telefonicznie pisemnie nie później niż 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej w dniach i godzinach pracy obowiązującej w jednostce oraz w obecności pracowników, a w uzasadnionych przypadkach w dniach i godzinach ustalonych pomiędzy kontrolującymi osobami reprezentującymi jednostkę kontrolowaną. W przypadku nieposiadania dokumentów objętych kontrolą w siedzibie kontrolowanej jednostki organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolujący dokumenty w miejscu, o którym mowa w ustępie 5 w terminie uzgodnionym z kontrolującym, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania o okazanie dokumentów podlegających kontroli. Kontrolujący ma prawo dokonywania odpisów i kserokopii kontrolowanej dokumentacji służące dokumentowaniu stwierdzonej nieprawidłowości. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli powinny być poświadczone za zgodą z oryginałem przez organ prowadzący kontrolowaną jednostkę. W razie potrzeby kontrolujący może występować do organu prowadzącego kontrolowany podmiot lub do jego dyrektora o udzielenie wyjaśnień, sporządzenie obliczeń i zestawień w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji. W przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, które podpisują kontrolujący i kontrolowany. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu, protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czynią z nim anotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu. Odmowa podpisania protokołu, niewstrzymanie wydania wniosków kontrolnych oraz dochodzenia zwrotu w trybie określonym w odrębnych przepisach. Osoba reprezentująca podmiot kontrolowany może zgłosić wójtowi w terminie 7 dni od podpisania protokołu kontroli pisemne wyjaśnienia lub zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole. Wójt gminy rozpoznaje złożone wyjaśnienia i zastrzeżenia oraz zawiadamia pisemnie kontrolowany podmiot o wyniku tego rozpatrzenia w terminie 14 dni od ich wpływu. Dane zawarte w załączniku nr 2 w zakresie godzin wsparcia dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi zostaną przekazane za okres od stycznia 2025 roku według stanu na pierwszy dzień roboczy stycznia-lutego marca 2025 roku na wzorze załącznika nr 2 obowiązującego dnia wejścia w życie niższej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy, traci moc uchwała nr 36 łamane przez 267 przez 2017 Rady Gminy 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Punkt 10i. Wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Lisków do partnerstwa powołanego w celu realizacji projektu pod nazwą Budka Nietelefoniczna Podróż przez Krainę Nocy i Dni Fantastyczna. Proszę Panią Katarzynę Wodarczyk, zastępcę wójta gminy, o przedstawienie projektu uchwały w powyższej sprawie. Uchwała Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Lisków do partnerstwa powołanego w celu realizacji projektu pod nazwą Budka Nietelefoniczna Podróż przez Krainę Nocy i Dni Fantastyczne. Na podstawie artykułu 10 ust. 1, artykułu 18 ust. 2 punkt 12 oraz artykułu 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 Rada Gminy Lisków uchwala następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie gminy Lisków do partnerstwa powołanego w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą
Budka nietelefoniczna, podróż przez krainę Noce i Dni Fantastyczne, który współfinansowany będzie ze środków Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 w ramach priorytetu z 8 rozwój lokalny kierowany przez społeczność EFR, działanie 08.01 wspieranie rozwoju programowanego w lokalnych strategiach rozwoju KS. Paragraf 2. Liderem partnerstwa, partnerem wiodącym oraz wnioskodawcą projektu, o którym mowa w paragrafie 1 będzie gmina Mycieli. Partnerami oraz uczestnikami projektu będą gmina Blizanów, gmina Ceków Kolonia, gmina Godziesze Wielkie, gmina Koźminek, gmina Lisków, gmina Opatówek, gmina i miasto Stawiszów, gmina Żelazków. Paragraf 3. Zakres obowiązków i zasady współdziałania stron poszczególnych partnerów przy realizacji zadania określonego w paragrafie 1 zostaną określone w porozumieniu. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 9/48 na 2024 Rady Gminy z dnia 29 października 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Lisków do partnerstwa powołanego w celu realizacji projektu pod nazwą Budka nietelefoniczna, podróż przez krainę Nocy i Dni Fantastyczne. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lisków. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny?